dobry, nazywam się Kinga Wielgus. Witam w kolejnym wideoporadniku z serii Revit Structure. W tym filmie pokażę podstawy programu Robot. W oknie startowym możemy otworzyć ostatnio używane pliki bądź rozpocząć nowy projekt. Rozpoczynając nowy projekt mamy do wyboru kilka typów konstrukcji. Możemy zaprojektować element żelbetowy, połączenie stalowe, nowy profil. Mamy możliwość projektowania również konstrukcji dwu- i trzywymiarowych, a więc kratownice, gdzie węzły mają po 2 stopnie swobody i ramę, gdzie węzły mają 3 stopnie swobody. Również możemy zaprojektować powłokę bądź jakąś ramę przestrzenną z 6 stopniami swobody oraz dostępny jest szablon konstrukcyjny do projektowania budynku, który umożliwia troszkę łatwiejszą definicję konstrukcji. Do pokazania narzędzi w robocie wykorzystamy model, który modelowaliśmy poprzednio w Revicie. Dlatego wyłączę robotę i w tym momencie otworzę sobie model. Zamodelowaliśmy bardzo łatwy tutaj schemat konstrukcyjny składający się z 4 słupów, 4 belek oraz z płyty. Ten model wyeksportujemy do robota. W zakładce Analiza, funkcja Robot i łączę do programu Robot. Chcemy wysłać model. Zrobimy to poprzez integrację bezpośrednią. Przejdźmy do opcji wysyłania. Tutaj możemy określić, który przypadek określamy jako ciężar własny. My wszystkie rzeczy analityczne, czyli obciążenia, przypadki, kombinacje będziemy sobie już nadawać w robocie, dlatego tutaj nie ma potrzeby cokolwiek zmienić. OK? I OK. W tym momencie program nam otwiera robota oraz eksportuje ten model. Pokaże nam się informacja odnośnie eksportu. Możemy podglądnąć komunikaty. Mogą tutaj być jakieś błędy, ostrzeżenia. W tym momencie mamy tylko i wyłącznie komunikaty odnośnie etapu eksportu. Otwiera nam się program Robot. Pokrótce o samym interfejsie programu. W oknie głównym możemy wybrać, czy chcemy widzieć rzut naszego modelu, czy widok. W widoku możemy obracać konstrukcją Shiftem plus scroll. Dodatkowo widzimy obrót układów współrzędnych. Globalny to jest układ współrzędnych. Pod tym ekranem mamy kilka ikonek odnośnie widoczności, na przykład widoczność numeracji prętów, numeracji węzłów, widoczność podpór, układu lokalnego i z czego będziemy jeszcze dzisiaj korzystać, to na pewno symbole obciążeń, wartości obciążeń oraz widoczność siatki. Dalej mamy informację o tym, czy nasze wyniki MES są aktualne, a na końcu możemy przejść do jednostek, w których można sobie również ustalić dokładność tych jednostek. Po lewej stronie na górze mamy inspektor obiektów, gdzie są wylistowane wszystkie obiekty z naszego modelu. Poniżej są właściwości wybranego elementu. Również możemy sobie na dole zmienić, żeby widzieć inspektor połączeń stalowych, inspektor składników betonowych, bądź już rezultaty. Na górze standardowo mamy wstążkę ze wszystkimi możliwymi funkcjami w programie Robot, a po prawej stronie kilka funkcji, które są najczęściej używane w robocie. Na początku ustawmy sobie kilka ustawień. W zakładce Narzędzia przejdźmy do Preferencje zadania. Tutaj również wchodzimy do jednostek, tak samo jakbyśmy wybrali opcję tutaj na dole, która w tym momencie jest wygaszona. Możemy sobie wybrać odpowiednie jednostki do pewnych wartości, dobrać sobie dokładność. W materiałach domyślnie są ustawione materiały polskie, zmieńmy na eurokody. Jeśli wejdziemy sobie w modyfikacje,
możemy podejrzeć parametry danych materiałów. Możemy sobie dodać jakiś materiał bądź usunąć. Następnie w normach projektowych chcemy zmienić wszystkie normy na Eurokody. Czyli PNEN, PNEN, PNEN. Wszędzie zmieniamy tam, gdzie możliwe. Po rozwinięciu drzewka mamy również normy do obciążeń. Zmieniamy również na PNEN. Ostatnim mamy tylko EN. Gdy wejdziemy tutaj w 3 kropeczki, możemy podejrzeć ustawienia wszystkich wskaźników w tej normie. A gdy zjedziemy na sam dół, mamy opcję więcej. Możemy sobie rozszerzyć normy, według których projektujemy. W tym miejscu to już wszystko, co musimy sobie na tym etapie zmienić. Oczywiście są tu jakieś dodatkowe ustawienia. Możemy te wszystkie parametry zapisać jako bieżące, czyli będziemy mieć już zapisane te ustawienia w programie Robot. OK. I dajmy tak. Pierwszą rzeczą, którą musimy sobie zmienić, to jest przede wszystkim materiał naszych elementów. W Revicie nie zwracaliśmy uwagi na to, jaki materiał ma dany element, dlatego w tym momencie zmienimy sobie na materiały już z właściwymi parametrami z programu Robot, po to, aby nam przy uwzględnianiu ciężaru własnego program brał przykładowo odpowiednie ciężary. Po prawej stronie mamy ikonkę z profilami prętów. Nożyczkami możemy usunąć wszystkie przekroje, które nie występują w naszym projekcie. Zostanie nam tylko przekrój do belek i przekrój do słupów. Klikamy 2 razy na przekrój 30×30 i zmieniamy materiał na C25 przykładowo na 30. Nie mamy tutaj możliwości zapisania. Mamy opcję dodaj. W momencie, kiedy nie zmienimy nazwy etykiety, to on się nas pyta, czy chcemy zmodyfikować ten profil, czyli nadpiszemy go w tym momencie. Dajemy tak, zamknij i dokładnie to samo robimy z materiałem dla belek, czyli również C25×30. Dodaj, chcemy zmodyfikować, tak i zamknij. Zamknij. Możemy wykorzystać inspektor obiektów, aby zaznaczyć wszystkie elementy z danej grupy. Przykładowo belki, prawy przycisk myszy, wybierz wszystko. Wybraliśmy wszystkie belki, sprawdzamy, czy jest materiał odpowiednio ustawiony, jest w porządku. I to samo możemy sobie zrobić dla słupów, również jest w porządku. Zmieniliśmy profile, została nam zmiana płyty. Ikonka grubość, również możemy usunąć wszystkie niewystępujące w przykładzie. Strop 30 cm, 2 razy klikamy i tutaj nasz materiał jest na dole. Zmieńmy sobie również na C25×30. Dodaj. Chcemy zmodyfikować, zamknij. Zamknij. Sprawdźmy, czy modyfikował nam się materiał. Jest w porządku. W kolejnym etapie musimy sobie nadać przypadki obciążeń. Po prawej stronie ikonka przypadki obciążeń. Tu mamy wszystkie obciążenia, które zostały nam wyeksportowane z Revita. Możemy je sobie wszystkie usunąć. Zamknijmy, żeby nam się przenumerowały. Jeszcze raz wchodzimy w przypadki obciążeń i dodamy własne. Pierwsze stałe, czyli to będzie ciężar własny. Drugie stałe od warstwy kończeniowych przykładowo. Jedno eksploatacyjne. Jeden śnieg i jeden wiatr.
Tak jak już wspomniałam, ciężar własny program robot powinien nam sam tutaj już uwzględnić. Przejdźmy do, tutaj w pasku rozwijalnym na górze mamy wszystkie przypadki. Przejdźmy do stałe 1, czyli do naszego ciężaru własnego. W tym momencie musimy się zainteresować tymi ikonkami na dole i spróbować wyświetlić trzecią od prawej strony, czyli widoczność obciążeń. Jeśli konstrukcja nam się zaświeci na czerwono, to oznacza, że jest w porządku, że wszystkie te elementy, które właśnie są zaznaczone na czerwono, program uwzględnia ich ciężar własny. Jeśli nie jesteśmy jeszcze tego pewni, albo na przykład nam się nie wyświetliły, jest taka możliwość, możemy sobie przejść do obciążenia i tabelę obciążeń, gdzie możemy sprawdzić, czy mamy ten przypadek pierwszy, mamy typ obciążenia ciężar własny i czy jest tutaj wprowadzona cała konstrukcja. Pojawiła nam się tutaj ta karta obciążenia. Żeby wrócić do widoku, obok mamy kartę widok. Przechodzimy do przypadku stałe 2. I będziemy chcieli sobie dodać jakieś przykładowe stałe obciążenia. Obciążenia dodajemy tutaj w definicji obciążeń. Musimy sobie wybrać typ obciążenia. Załóżmy, że to są jakieś powierzchniowe jednorodne i wartość -2. Tutaj będą zupełnie przypadkowe wartości, tylko po to, żeby pokazać, zaprezentować same narzędzia robota. Minus, dlatego że jesteśmy w układzie globalnym, Z jest do góry, obciążenie chcemy, żeby działało w dół, dlatego minus. Dodaj i wybieramy nasz element. Przechodzimy do eksploatacyjnego. Tutaj również możemy dodać obciążenie powierzchniowe jednorodne. Przykładowo -5, również globalne, dodaj. I możemy sobie tutaj w jakiś sposób dodać obciążenie przykładowo na pręt. Może sobie zróbmy nierównomierne. Pierwsza wartość obciążenia to -2, druga -1. Mamy współrzędne względne, czyli pierwsza będzie na samym początku pręta wartość, a druga na końcu pręta. Dodaj. I teraz jak dodajemy, ważne jest, w którą stronę mamy skierowane strzałki. Jeśli strzałki mamy tak jak teraz w prawo, to po lewej stronie będzie ta wartość pierwsza, czyli -2, a po prawej stronie -1, a jeśli z tej strony przyłożymy, to będzie na odwrót. Żeby jeszcze to lepiej widzieć, możemy sobie dodać opisy wartości obciążenia. Przejdźmy do kolejnego przypadku, jakim jest przykładowo śnieg. Powierzchnia. Śnieg jest przede wszystkim obciążeniem rzutowanym. Tutaj w tym przypadku nie będzie miało to jakiegoś wpływu, ponieważ mamy płytę płaską. Jeśli byłby tu dach pod ukosem, no to już robi nam to pewną różnicę. Ale już prawidłowo ustalmy, że jest to obciążenie rzutowane i również przykładowo -2 dodaj. I ostatnim naszym przypadkiem jest wiatr. Tutaj również wiatr jest obciążeniem w kierunku Z, ale w układzie lokalnym. Żeby podglądnąć sobie lokalne układy, możemy tutaj wybrać tą ikonkę na dole, układy lokalne. Widzimy, że lokalnie nasza płyta ma Z w górę, czyli znowu -2 i w układzie lokalnym jako parcie tego wiatru. Dodaj i dodajemy nasze obciążenie. Zamknij. Jeśli chodzi o śnieg i wiatr, program robot ma możliwość automatycznego generowania śniegu i wiatru w obciążeniach, wiatr i śnieg, tu gdzie mamy wyszarzoną ikonkę. Jest ona wyszerzona, ponieważ jesteśmy w projektowaniu konstrukcji. Jeśli byśmy zmienili typ konstrukcji przykładowo na ramę płaską,
ta możliwość byłaby już podświetlona. Ostatnią rzeczą, którą musimy sobie zrobić przed puszczeniem obliczeń, to są kombinacje. W obciążeniach przechodzimy do kombinacje ręczne. Możemy również w programie tym zrobić automatyczne kombinacje, jednak tutaj mamy, że tak powiem, troszkę mniejszą kontrolę nad nimi i się ich tworzy więcej, dlatego my sobie zaprezentujemy to, w jaki sposób to zrobić ręcznie. Pierwszą naszą kombinacją to będzie kombinacja SGN. OK. Dzięki temu, że ustaliliśmy wcześniej nasze preferencje zadania, mamy współczynnik auto. Jeśli sobie damy dwie strzałeczki w prawo, to wszystkie nasze przypadki przesuną nam się na prawą stronę do kombinacji już z odpowiednimi współczynnikami. Zastosuj. Nową kombinację, zrobimy sobie drugą kombinację SGU. OK. I w tym momencie musimy uważać na to, żeby sobie nie przerzucić również kombinacji SGN, czyli zaznaczamy 5 pierwszych kombinacji, jedna strzałka, ponieważ wtedy byśmy zduplikowali te nasze obciążenia. No i dla SGU również mamy już odpowiednie współczynniki. Zastosuj, zamknij. Możemy teraz wyłączyć widoczność obciążeń oraz układów lokalnych. I w tym momencie możemy sobie puścić obliczenia. Wtedy nasza siatka dla naszych elementów, siatka MES wygeneruje nam się automatycznie, ale wszystkie opcje odnośnie generacji siatki również możemy w tym miejscu modyfikować. Puszczam teraz obliczenia w ikonce rozpoczęcie obliczeń. Jak widzimy, nasz model został zasiatkowany i nasze wyniki MES są już aktualne. Żeby podglądnąć sobie wszystkie nasze wyniki, po prawej stronie tutaj na górze jesteśmy w ekranie geometrii. Możemy sobie przejść do ekranu rezultaty. I chcemy sobie przykładowo zobaczyć rezultaty na prętach, czyli rezultaty wykresy. Na kombinacji SGU chcielibyśmy zobaczyć, wygaszę jeszcze siatkę, chcielibyśmy zobaczyć deformację. Po prawej stronie mamy opcje, które wartości chcemy widzieć. Włączmy deformację. Zastosuj. Widzimy teraz deformację naszych elementów. Oczywiście to jest przeskalowane, tutaj są te deformacje, to nie jest rzeczywisty wykres. Żeby sobie zobaczyć pewne wartości, możemy przejść w parametry i zobaczyć karteczki zastosuj. Widzimy teraz wartości tych naszych ujęć. Żeby na przykład sobie zwiększyć dokładność, możemy przejść do jednostek i w inne mamy przemieszczenia liniowe i zwiększyć sobie o jedno miejsce po przecinku. I oczywiście przemieszczenia są tutaj w centymetrach. Możemy teraz wygasić deformację i przejść do momentów, na przykład na zecie. Jeśli damy normalizuj, tutaj nam się przeskaluje wykres. Możemy sobie zrobić, że są pełne wypełnienie tych wykresów oraz rozróżnienie na plusy i minusy. Wyłączmy widoczność tych sił i teraz przejdźmy sobie chcielibyśmy zobaczyć mapy naszej płyty. Czyli musimy przejść na ekran rezultaty, ale rezultaty mapy. No i tutaj mamy bardzo podobne menu. Dajemy sobie momenty, X, Y zastosuj i mamy mapę naszych momentów i również możemy sobie zobaczyć deformację, z tym, że najpierw wyłączmy momenty i włączmy deformację. Tutaj oczywiście deformację chcemy zobaczyć na SGU, a wszystkie
siły na SGN. Wyłączmy widoczność naszych rezultatów. Przejdźmy do ekranu modelu konstrukcji. I teraz możemy sobie przejść do zaktualizowania naszego modelu w Revicie. Przechodzimy do Revita. Żeby zaktualizować nasz model, ponownie wracamy do zakładki Analiza, Robot, łączę do programu Robot i chcemy zaktualizować nasz model i rezultaty. Zanim to jeszcze zrobię, zwrócę uwagę na to, co się nam zmieni. Tutaj mamy materiał, tak jak nam się wczytał do robota według kategorii, żaden tutaj konkretny materiał. Belka, też mamy beton wylewany na miejscu szarym. Zaktualizujmy model, czyli zakładka Analiza, Robot, aktualizuj model oraz rezultaty i OK. Mamy jedno ostrzeżenie odnośnie wymaganego zbrojenia, ale my zbrojenia jak na razie nie liczyliśmy. Zamknij. W 3D sprawdźmy, co się zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się materiały na taki, który ustaliliśmy w robocie. A więc każda zmiana geometrii, przekroju, materiału po takiej aktualizacji zaktualizuje nam sam model fizyczny w Revicie. Ocenę modelu analitycznego również dostaliśmy nasze obciążenia. Jednak jeśli chodzi o przypadki, one się tutaj nam nie aktualizują, również kombinacje się nie zaktualizowały. Możemy sobie wyłączyć jak na razie widoczność obciążeń. Jeśli chcemy coś włączyć, a niekoniecznie widzimy wszystkie elementy, zwróćmy uwagę na to, że tutaj pewne rzeczy mogą być wyłączone. Tak jak właśnie w tym momencie miałam konstrukcję. Czyli chcę wyłączyć obciążenia. Stój OK, ponieważ na tym modelu chciałabym zobaczyć wyniki. Nasze wyniki możemy podglądnąć w przeglądarce wyników. Tutaj jest bardzo podobny panel jak w robocie. Czyli musimy sobie ustawić nasz przypadek. Dla nas będzie kombinacja SGN. I dla SGN sprawdzamy momenty. Zastosuj. Mamy mapę, troszkę w innych kolorkach. Je sobie oczywiście można tutaj edytować w stylu. Mamy legendę. A na kombinacji, tutaj możemy sobie to wyłączyć, na kombinacji SGU chcemy podglądnąć deformację. Również mamy możliwość zobaczenia tutaj wszystkich rezultatów, które wygenerowaliśmy w robocie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wideo poradniki już z bardziej zaawansowanymi konstrukcjami. Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Dziękuję.